Cześć, to Sysia, witajcie na kanale Ready My Lips Art w nowym odcinku z serii Jedna paleta 5 makijaży. Dzisiaj zajmiemy się paletką Miodowe Latte, która jest nowością marki Glam Shop. Została wypuszczona w kolekcji kawowej i jest to jedna z 3 właśnie takich kawowych paletek i ta zainteresowała mnie najbardziej, ponieważ ma troszeczkę żółtych tonacji w sobie. Ja uwielbiam, kocham żółty, to jest po prostu mój kolor szczęścia, więc postanowiłam dzisiaj zająć się tą paletką, zrobić nią 5 makijaży i pokazać Wam, co można tą paletką zdziałać. Paletka zawiera w sobie 9 cieni, z czego 4 są błyszczące, 4 matowe i 1 mat z drobinką. Paleta jest zachowana w tonacjach ciepłych brązów, troszkę neutralnych, jest delikatnie poprzełamywana, ale ewidentnie widzimy tutaj takie miodowe i żółte tonacje. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie makijaże można za pomocą tej paletki zmalować, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pierwszy makijaż wykonam cieniami Fredo, Miód Pitny, Frappé i Arabika. Arabikę nakładam w zewnętrznym kąciku oka. Pokrywam nią zewnętrzną część dolnej powieki, po czym rozcieram całość. Cień Frappé aplikuję na środek dolnej powieki oraz pogłębiam cieniowanie górnej. Staram się tym kolorem stworzyć ładne przejście kolorystyczne. W wewnętrznej części powieki dokładam akcent kolorystyczny w postaci miodu pitnego. Łączę go z wcześniejszymi cieniami i dokładam w wewnętrznym kąciku oka na dolnej powiece. Tym kolorem rozcieram też krawędzie całego makijażu. Na pozostałą część powieki ruchomej aplikuję rozświetlający cień Fredo, po czym tuszuję górne i dolne rzęsy. W kolejnym makijażu wykorzystam cienie Romano, Freddo, Caffè Corretto i Słodkie Macchiato. Zaczynam cieniem Słodkie Macchiato, który nakładam palcem na środek powieki. Następnie sięgam po Romano, który aplikuję w zewnętrznym kąciku, lekko wyciągając kolor na zewnątrz. Rozcieram kolor pędzelkiem, po czym nakładam również na dolną powiekę oraz w wewnętrznej części górnej powieki. Przechodzę do odcienia Freddo, którym wypełniam wewnętrzną część powieki oraz zewnętrzny kącik dolnej powieki. Teraz rozjaśniam kącik cieniem Caffè Corretto. Nakładam go również pod łukiem brwiowym. Skośny pędzelek moczę w mgiełce, po czym nakładam na mokro cień Arabika, tworząc klasyczną brązową kreskę. Makijaż wykańczam tuszując rzęsy. Teraz wykorzystam cienie Caffè Corretto, Robusta i Arabika. Rozpoczynam Robustą, którą aplikuję puszystym pędzelkiem w zewnętrznym kąciku. Następnie pokrywam nią wewnętrzny kącik oraz przenoszę na załamanie powieki, pozostawiając środek powieki pusty. Robustą pokrywam również dolną powiekę, po czym dokładam koloru, pogłębiając makijaż. Czystym, puszystym pędzelkiem rozcieram całość, a odrobiną arabiki pogłębiam kąciki oczu i dolną powiekę. Wszystko jeszcze raz dokładnie rozcieram, a na środek powieki nakładam cień Caffè Corretto, który przenoszę aż pod sam łuk brwiowy. Linię wodną pokrywam czarną kredką, po czym podkręcam i tuszuję rzęsy.
Ten makijaż wykonam cieniami Miodowe Latte, Robusta i Arabika. Zaczynam od nałożenia Robusty na całą powiekę ruchomą oraz rozcieram powyżej załamania powieki. Przyciemniam nią dolną powiekę, po czym przechodzę do odcienia Miodowe Latte. Nim rozcieram górną i dolną powiekę, aby cienie były rozłożone bardziej obszernie. Następnie moczę skośny pędzelek w mgiełce i aplikuję nim cień Arabika. Maluję w ten sposób kreskę, którą wyciągam w zewnętrznym kąciku, zaznaczam wewnętrzny kącik, aplikuję wzdłuż linii wodnej i wyciągam na zewnątrz, zostawiając odstęp między górną a dolną kreską. Owy odstęp rozjaśniam korektorem, po czym subtelnie rozcieram dolną powiekę. Makijaż wykańczam, podkręcając i tuszując rzęsy. W tym makijażu użyję cieni Fredo, miód pitny i Miodowe Latte. Zaczynam od nałożenia miodu pitnego na całą powiekę z ominięciem zewnętrznego kącika. Kolor przenoszę powyżej załamania powieki, po czym nakładam również na powiekę dolną. Teraz w zewnętrznym kąciku dokładamy Miodowe Latte, aby pogłębić makijaż. Aplikuję go kolistymi ruchami i wprowadzam delikatnie w załamanie powieki. Pokrywam nim również zewnętrzny kącik dolnej powieki. Następnie rozświetlam kącik oka cieniem Freddo. Na linię wodną aplikuję beżową kredkę, a na koniec dla kontrastu tuszuję rzęsy maskarą w niebieskim kolorze. I to był już ostatni makijaż w tym odcinku, w tej serii. Dajcie mi znać, co myślicie o tej palecie, jak Wam się podoba. No i koniecznie napiszcie, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej. Co do pracy samą paletą, mi pracowało się nią bardzo przyjemnie. To są błyski typowe dla Glam Shopu, bardzo intensywne, wiecie, bardzo lśniące. Jeżeli chodzi o maty, są dosyć kruche, jeżeli chodzi o dotykanie ich pędzelkiem, że widać, że one gdzieś tam w tej palecie się będą delikatnie pruszyć. Natomiast nic mi się nie osypywało, pracowało mi się bardzo przyjemnie. Na przykład ten czy ten odcień są takie, które sobie można stopniowo budować, więc wydaje mi się, że pigmentacja jest taka zrównoważona, to nie jest taka intensywność jak na przykład w palecie niebieskiej 2020, które sypią się po prostu nawet na oczach, jak już są, to one gdzieś tam potrafią w ciągu dnia się sypać i są takie mega lotne. One są takie wyważone moim zdaniem. To jest najbardziej wyjątkowy cień z tej całej palety moim zdaniem. Jest niesamowicie interesujący, coś między zielenią, czerwienią, złotem, brązem, no po prostu petarda. Fajnie, że w tej palecie znalazły się takie odcienie jak ten czy ten, które są takie neutralne, troszkę bardziej chłodne, więc fajnie przełamują nam tutaj tą żółtość tej palety, więc można sobie je mieszać, te odcienie i tworzyć, wiecie, własne, jakby troszeczkę bardziej zbalansować makijaż. Podoba mi się połączenie tego i tego, albo tego i tego odcienia, a wtedy tworzą taki delikatnie jakby błotny kolorek. Ja lubię takie kolory, więc mi się bardzo podoba. Fajnie, że jest ten odcień, którym możemy sobie, wiecie, zbudować intensywnie kącik, którym możemy zrobić kreskę, więc ta paleta jest dzięki temu kompletna. Mamy bardzo jaśne odcienie, które możemy nałożyć w wewnętrznym kąciku, mamy coś na załamanie powieki, do budowania, wiecie, zewnętrznego kącika, załamania powieki i tak dalej, ale mamy coś, czym możemy zintensyfikować po prostu ten makijaż, więc moim zdaniem paleta jest kompletna. No, dla mnie bardzo fajna, ja lubię takie kolory. Dajcie znać, co Wy sądzicie. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, więcej inspiracji, więcej makijaży, to koniecznie zasubskrybujcie kanał,
i zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę, cokolwiek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!